wyjść. Hello, witajcie. W nowym vlogu. Jest dzisiaj jaki dzień? Poniedziałek. Okej, w końcu jest po świętach. Jezu, naprawdę, przetyrały mnie te święta. W ogóle nałożyłam sobie maseczkę na twarz. Bo są takie mrozy. Jak widzicie, śnieg spadł w nocy. Super. Ale są takie mrozy. Mają tak ściągniętą i suchą skórę. Może nawet nie tyle suchą, co po prostu ściągniętą. I czuję, że potrzebuję takiego odżywienia porządnego i niewilżenia. Dzisiaj też idę wieczorem na masaż twarzy. Ja mam taką tradycję, że na koniec roku, zwykle robię to w Sylwestra, ale w tym roku mi się to nie uda, tylko 2 dni przed Sylwestrem. Idę sobie na masaż. Zwykle szłam na masaż całego ciała, a w tym roku będzie to masaż twarzy. Więc jestem ciekawa, jak to będzie, bo nigdy takiego masażu twarzy nie miałam. No, myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. Jest 8:41, więc jest wcześnie. Ostatnio spałam naprawdę bardzo długo i mam wrażenie, że jestem wyspana za wszystkie czasy. Chociaż wieczorami tak się kładę i jestem padnięta. Chodzę zdecydowanie później spać, bo czasem nawet o 1:00 w nocy. Potem śpię do jakiejś 9:30, ale słuchajcie, czuję się jak za tych czasów, kiedy chodziłam jeszcze do szkoły i właśnie ta przerwa świąteczna była takim momentem, gdzie można było sobie tak długo pospać. To teraz właśnie tak się czuję. I tu wracam do Poznania. Z jednej strony się cieszę, bo już naprawdę mam dosyć siedzenia tutaj. Już nie wiem, co ze sobą zrobić. Ale z drugiej strony Poznań mi się kojarzy po prostu z obowiązkami, z pracą, wiadomo też ze znajomymi, bo mam tam dużo znajomych, ale też po prostu z pracą. I nie wiem, ja mam przyjemną pracę, ogólnie lubię to, co robię, ale to jest takie, wiecie, już chyba ma się wczepione w głowie takie, wiecie, przekonanie, że coś trzeba zrobić, jest jakiś obowiązek i automatycznie się nie chce tego robić. Przyszłam właśnie z masażu twarzy. To było tak przyjemne. Jestem tak zrelaksowana, że nie potrafię zebrać myśli w sobie. Wspaniałe to jest. Jestem z powrotem w Poznaniu. Bardzo się cieszę, bo ja za długo, jak jestem w jednym miejscu, w mojej przestrzeni, to się zaczynam trochę dusić. Zaczęłam się też rozpakowywać. Przed chwilą w ogóle świeci słońce, przed chwilą padał śnieg. Chyba nadal pada śnieg. Jakieś chmury są ciemne, więc może zaraz zacznie padać deszcz. Za dużo w tym wszystkim. Dobra, ale najpierw trzeba tutaj trochę ogarnąć. Teraz jest godzina 14:40. Zakupy spożywcze. Zjem obiad i pojadę jeszcze do miasta po co? Po kilka rzeczy na jutro. Ale się ciemno zrobiło. Ale tak jakoś wiosennie. Wow. Kupiłam sobie wczoraj 2 drewniane deski, bo mam w sumie 2 drewniane deski, ale mam też 2 plastikowe. Jednej się nie pozbędę, bo nie jest moja, ale ta druga chciałabym już zrobić out i zmienić sobie wszystkie właśnie deski na drewniane, no bo wiadomo, plastik nie jest zbyt fajny. Więc kupiłam sobie w Sinseju jak coś taką cienką, prostokątną, dużą, w sam raz idealną i taką okrągłą. I ona co prawda tutaj jest tej takiej kolekcji jesiennej, co to jest nazywa? Sparkling Pumpkin. Ona jest taka typowa właśnie jesienna, ale to nic, będę po prostu ją sobie odwracać na drugą stronę, nie będzie widać, więc super, być porządek w szufladzie z jakimiś tutaj różnymi przyborami kuchennymi, jakieś łyżki, wypadki i tak dalej, i też kupować drewniane, bo mam bardzo dużo plastikowych, a chcę właśnie plastiku się pozbyć, ale no gładziutka jest deska, bardzo gładziutka, ale no u mnie we wszystkim jest tak wszystko stopniowo, ja nie mogę zrobić wszystkiego naraz, że plastik jest zły, to wszystko co plastikowe wrzucam, tylko ja potrzebuję czasu, żeby to przetrawić i stopniowo wszystkiego się pozbywać. Co do sklepu, ogarniamy rzeczywistość. Co to jest? Nic nie widzę. Wróciłam z zakupów. Kupiłam takie podstawowe rzeczy jak pomidory, łososie, jabłka, awokado razy 2, kasza jaglana, warzywa, mozzarella, twaróg, nabiał, cukinia, pomidory, mrożone maliny i chleb
Czyli takie podstaw. I zrobię sobie teraz taki na szybko obiad. Gotuję sobie makaron z ciecierzycy. Wszystko mi tu spada. Patelnię psikam sobie oliwą z oliwek. Połowa tych warzyw po włosku, może taka większa połowa. To się podsmaży, dodam do tego trochę pomidorów z puszki krojonych i łosoś. Nie łosoś, pstrąg. Byłam pewna, że kupuję łososia. A to jest pstrąga tęczowego łososiowego. Najlepsza zdobycz tych zakupów to są mrożone maliny. Słuchajcie, mrożone maliny mi się kojarzą z pierwszym rokiem studiów, kiedy te mrożone maliny były bardzo tanie. Teraz są prawie 150 razy droższe niż te 3 lat temu. Ale cóż. I ja uwielbiam właśnie, są takie mega zmrożone i na ciepłą owsiankę bądź ciepły omlet, jaglankę, cokolwiek, takie zamrożone maliny. I one smakują wtedy najlepiej. Właśnie tak fajnie roztapiają od tego ciepełka, tego ciepłej potrawy, plus na języku. No uwielbiam, no słuchajcie, mrożone maliny. I'm done. Tym można mnie przekupić. Mam przemyślenia a propos tego połączenia. Ogólnie bardzo dobre. Fajnie takie kremowe się zrobiło, bo dodałam właśnie makaron z soczewicy, który jest taki bardzo kremowy. Ma inną strukturę niż taki klasyczny makaron. Jednakże o wiele lepiej by tutaj pasował zwykły makaron pszenny. Nie lepiej ten taki tagliatelle, te takie paski, bo jednak z łososiem najlepiej to siedzi. Nie wiem, łosoś jest specyficzny i on potrzebuje idealnego smaku, w sensie dodatków. I właśnie ten makaron z soczewicy tak trochę niezbyt tu siedzi, ale jest dobre. Ale definitywnie makaron pszenny tutaj lepiej by pasował. Wróciłam do domu. Mam kolejną torbę zakupów. Tym razem mam rzeczy do domu. Ręczniki papierowe. Mamo, czy to są te, które mi zawsze polecałaś? Wzięłam jeszcze płyn do naczyń, bo mi się skończył. Nowe noże, bo moje są już w opłakanym stanie. Nie dość, że są w wszystkich kolorach, takich babciowych, to już są zjechane, więc sobie wzięłam takie zestaw 2. Powiedziałabym, że to jest w sumie to samo, tylko po prostu są całe czarne. I w ogóle śmieszna sprawa. Kupowałam je w Action na kasie samoobsługowej i nagle wyskoczyła kontrola wieku. W sensie, że czy mam 18 lat. I podszedł pan i mi zaczął sprawdzać, co tam, wiecie, co kupiłam w ogóle. Ja tak na niego patrzę, ja mówię, ale do czego ta kontrola? Ja wzięłam tylko to, jeszcze 2 rzeczy i płyn do naczyń. On mówi, że do noży. Nigdy nie sądziłam, że będę sprawdzana, czy jestem pełnoletnia, kupując noże. Ja kiedyś kupowałam noże, chyba nie. No nie wiem, wiecie, zwykle na alkoholach albo tych energetykach to są sprawdzane zawody, ale przy nożach w sumie dobrze. Czy w Biedronce albo w Lidlu też tak sprawdzają? Nie wiem. Fajnie, chociaż tutaj może też nie powinna, bo mnie zaraz zbanują na YouTube, że noże mam pokazuję. Takie 2 pojemniki, jak mogliście zauważyć, szklane i chciałabym je wykorzystać do kaszy, bo mam sporo kasz i mam tam ogólnie bajzel w tej szafce i chciałabym to jakoś fajnie posegregować, zorganizować, bo ja bardzo lubię mieć właśnie posegregowane, tak wiecie, ładnie w pudełeczka wszystkie rzeczy powkładane. I wzięłam jeszcze takie, te akurat widzicie, bo one były za 3 zł jeden, więc to jest jak nic. Więc takie pojemniki też sobie tutaj wzięłam i one są też właśnie na kaszę, czy tam na coś sobie przeznaczę. W tej szafce tutaj to jest ogólnie mes. Tutaj jest, no niby posegregowane wszystko, bo tutaj też mam, jak widzicie, koszyk z takimi mniejszymi pojemniczkami, ale no i tak trzeba to jakoś tutaj ogarniać, tym bardziej tam te wszystkie kasze i inne, bo ja nie lubię, jak jest taki chaos. No a tutaj jest poukładane. Tutaj mam blendery, spieniacz i rzeczy, które rzadziej używam. Ale no po prostu tą półkę trzeba ogarnąć. Jeszcze chciałabym przejrzeć wszystkie te tutaj rzeczy, bo tu jest bardzo dużo plastiku i rzeczy, które też już no w sumie nie powinny już tutaj być, bo są w ogóle nieużywane. Jakby the fuck.
Dobra, myślę, że wygląda to naprawdę całkiem spoko. Tam sobie z tyłu do koszyka włożyłam kaszę, która mi się nie zmieściła. Jest to chyba jęczmienna. Jakąś mieszankę do robienia falafeli i panierka z ciecierzycy. Mam tutaj też wasle jakieś ryżowe. Kaszka piernikowa, sufan i kaszka ryżowa. Tutaj to takie rzeczy, które lubię mieć pod ręką. Tutaj sobie wsadziłam kaszę jaglaną i kaszę gryczaną. Tutaj mam ten mój miks nasion do sałatek, też sufan. Tu mam drożdże nieaktywne, super dodatek, białko, żelazo, mega. Tutaj mam też jakąś pastę orzechową z pierniczkową. Kasza bulgur i soczewica. Tutaj mam te takie moje różne orkisz i jagły. Mąkę owsianą, jeśli nie widzieliście sobie tutaj... Uj, się tutaj sypie. Po prostu blenduję sobie płatki owsiane, a miałam ich sporo, więc akurat zrobiłam sobie z tego mąkę. Tam mam jakieś różne daktyle, orzechy, nasiona słonecznika, jakieś biszkopciki mini i śliwki suszone. I tutaj mam jeszcze niebieską sól perską, taką w kawałkach. Mam ostatnie 4% baterii, ale oficjalnie mogę otworzyć moje patelnie. Jaram się jak nie wiem co. Boże, jaka piękna! To jest ta większa niż moja głowa. I mniejsza. Nowe patelnie zawsze cieszą. Przynajmniej prawilnego dorosłego człowieka, który lubi gotować. Jej, nowe patelnie. Idę do mycia. To ona. Dzisiaj z nią spędzam dzień. Czuję się jak chirurg. Chcesz jeszcze te winogrona? No, bo są dobre. Ale mi się zimno zrobiło. Witam Was oficjalnie w nowym roku. Wczoraj nie miałam kaca, nic z tych rzeczy, bo ja w ogóle alkoholu nie piłam, ale po prostu, no wiecie, jak to 1 stycznia jest taki trochę bardziej przymulony, chociaż miałam sobie bardzo dużo energii i miałam ochotę cały czas coś robić, wiecie, motywacja, nowy rok, nowe ja. Fajnie sobie odpoczęłam. Nie spałam zbyt wiele, bo budziłyśmy się z Patrykiem po 7, więc spałyśmy, nie wiem, nawet chyba nie 5 godzin, dlatego też jak ja mam niedobór snu, to no, czuję się tak trochę gorzej. Ale ogólnie wczoraj sobie właśnie taki spędziłam bardziej powolny dzień, sama ze sobą, tak sobie przemyślałam niektóre rzeczy, zaplanowałam styczeń, bo się też z tego co widzę dosyć intensywny się też zapowiada, ale tak wiecie, wszystko spokojnie. Ale słuchajcie, zanim dokładnie wkroczę w ten styczeń, to trzeba się pożegnać z 2025 rokiem. I ja Wam już ostatnio wspominałam właśnie, że będziemy otwierać sobie te wszystkie moje karteczki z najlepszymi wspomnieniami z zeszłego roku. Oczywiście nie będę tutaj wszystkich czytać, bo jak widzicie jest ich naprawdę sporo. No i też tutaj jest dużo takiej mojej prywaty, więc po prostu przeczytam Wam te, które akurat będą do powiedzenia na głos. Zdjęcie z mojego pierwszego eventu, który był 5 kwietnia, to było jakieś otwarcie salonu YouTube. I takie właśnie robili zdjęcia Instaxem.
Bardzo się wtedy stresowałam, w zasadzie poszłam tam przyjaciółką, ale ona dopiero później dojechała. Po prostu wzięłam ją jako osobę towarzyszącą i bardzo się cieszyłam, że mogłam w ogóle też ją zaprosić, bo słuchajcie, gdybym była tam sama, o Jezus Maria, to było naprawdę mega dziwne doświadczenie, ale było bardzo fajnie, więc pierwszy event też był zaliczony. No tego nie mogę. No niektóre właśnie są takie personalne bardzo. I ogólnie w tym roku też się dużo nauczyłam o tym, żeby mówić to, co czuję i żeby być bardziej autentyczną. Bo też właśnie moja terapia, którą miałam już w sumie rok temu, bo jakoś o styczniu wtedy zaczęłam, była o tym, o złości i autentyczności. Pierwsza właśnie część ubiegłego roku była właśnie na to, żebym to praktykowała i żebym mówiła szczerze, co myślę i co czuję. I to słuchajcie, wcale nie przychodziło mi łatwo. Do tej pory mi to nie przychodzi czasami łatwo. Zależy po prostu też, co to jest za osoba. Ale to słuchajcie, nie jest ogólnie łatwo tak się tego nauczyć. O, tutaj moja była pracodawczyni była zadowolona z mojej pracy. I to było w momencie, kiedy po prostu myślałam, że mi idzie beznadziejnie. I to było na początkach, powiedzmy, mojej pracy. O, 23 lutego miałam sesję zdjęciową. To była moja taka pierwsza, powiedzmy, bardziej profesjonalna sesja. Więc fajnie. Było to też ciekawe doświadczenie. Okej. W lutym byłam u takiej pani, która czyta energię. Ja ogólnie mega mnie interesują takie rzeczy i ja byłam tego ciekawa. Bardzo się stresowałam przed tą wizytą, bo kilka rzeczy mnie jakby dręczyło i po prostu chciałam się dowiedzieć, co tam słychać u mnie w głowie, w ciele i w ogóle. No i dowiedziałam się ciekawych rzeczy. I w sumie to, co mi jakby przepowiedziała, to się sprawdziło, więc ciekawe. To nie były takie, wiecie, że będzie tak i tak, tylko takie jakby ogólna energia, nie? W lipcu byłam z Martyną, z moją przyjaciółką w Mielnie i spełniłyśmy moje marzenie. Pizza, wino, zachód słońca i plaża. To było na moim właśnie vision boardzie z zeszłego roku, żeby właśnie zjeść sobie pizzę, napić się wina przy zachodzie słońca na plaży. I co prawda nie było zachodu słońca, bo było tak pochmurno w ogóle, że tego słońca nie było widać, ale siedziało się na plaży, było fajnie ciepło. Piłyśmy sobie wino, jadłyśmy tą pizzę z żabki w ogóle. Trawa jest bardzo dobra, by the way. I było naprawdę super i chyba tak do północy tam siedziałyśmy. I potem poszłam grać w boksera pierwszy raz w życiu i naprawdę całkiem spoko wynik miałam. W ogóle jest vlog z tego wyjazdu. W kwietniu byłam też pierwszy raz u kosmetologa na takim profesjonalnych jakichś tych rzeczach robionych na twarzy, jakieś masaże, oczyszczania, nie wiem, czymś mi jeździli po twarzy. Z walentynek. Ja jakoś tak nigdy nie lubiłam walentynek, no bo to jest takie, nie wiem, no komercyjne ogólnie święto. I walentynki spędzałam w ogóle nie w swoim domu, w domu mojej przyjaciółki, gdzie się zajmowałam jej psem. Też w ogóle nagrywałam wtedy vloga, z tego co pamiętam. I siedziałam właśnie z jej psem i sobie wzięłam kąpiel w wannie przy świecach, piłam wino i miałam maseczkę na twarzy. I pamiętam, że to było takie dziwne, będę pierwszy raz sobie takie coś zrobiłam. I było ogólnie okej, ale czy to było coś takiego, co bym chciała cały czas powtarzać? To chyba nie. Nie wiem, pamiętam, że wtedy miałam bardzo dziwny nastrój ogólnie w sobie i dużo jeszcze bólu z przeszłości we mnie się działo. I to było po prostu było dziwne. Uwaga, pierwsza jazda samochodem w Śnieżyce 3 stycznia, czyli jutro mija rok. Z tego co wiem, to w Koninie, jak i w innych miastach w Polsce jest śnieg. W Poznaniu już nie ma tego śniegu, ale no, rok temu jechałam po raz pierwszy samochodem w Śnieżyce, gdzie prawo jazdy mam od 18 roku życia, czyli to już będzie 9 lat w tym roku, Jezus Maria. No, a ja pierwszy raz w Śnieżyce jechałam. Widzicie, jakie osiągnięcie. Ja się po prostu cieszę z takich małych rzeczy. O, 29 stycznia wydałam e-booka Boskie Makarony i ten, kto ogląda ten fragment, ten z kodem Boskie Makarony ma 30% taniej e-booka. Do następnego vloga będzie następny ten kod. 8 marca przejechałam się śmieciarą. Dosyć spontaniczna akcja, ale po prostu spełniłam marzenie pewnego małego bąbelka, który mi się opiekuje. O, zostałam zaproszona też na trening Pitbull Fitness Party. W marcu to było. To była taka duża sala w klubie. Normalnie był trening fitness, normalnie leciała muzyka Pitbulla i to było zarobiste doświadczenie, ale było nas zdecydowanie za dużo, za mało miejsca i było dosyć ciasno, ale ogólnie
fajnie było. 20 stycznia dostałam propozycję współpracy ambasadorskiej z Sufan, więc tak naprawdę ta współpraca zaczęła się dopiero w czerwcu, ale już w styczniu dostałam propozycję. O, walentynki dostałam też od mojego misia-pisia malutkiego, którym się opiekuję. Piękny prezent na walentynki. Klocki Lego, ten taki bukiet i kartkę, więc no to było przeurocze. Bardzo się wtedy wzruszyłam, naprawdę. Pod koniec stycznia zaczynałam w końcu postrzegać się jako kogoś wartościowego. 25 lat mi to zajęło. I w styczniu również, widzicie jaki przełomowy ten styczeń, zaczęłam wierzyć w swoje umiejętności, takie ogólne do nagrywania, do tworzenia. Różne miałam te momenty przez ten cały rok. O, 14 października byłam z Misią na ceramice, gdzie sobie ulepiłyśmy kubeczki. Misia chyba jakiś talerzyk też zrobiła. Było naprawdę przecudownie. 15 stycznia zainwestowałam w siebie i zapisałam się na terapię. To była moja trzecia terapia, właśnie o której wspominałam. Była ona bardzo szybka, ale bardzo efektowna. Ja byłam bardzo zmotywowana, żeby coś zmienić, bo po prostu się już dusiłam w własnym życiu. 1 lutego miałam egzamin semestralny na psychodietetyce i go zdałam. 28 kwietnia, 2 dni po moich urodzinach, spotkałam się z Andziaks i Luką w Poznaniu, jak otwierali Twin Candle. Boże, słuchajcie, to były najdłuższe chyba 4 godziny stania w kolejce, jak nie dłużej. O, Matko Boska, 12 września zjadłam najlepszy na świecie żurek w hotelu Grand w Sopocie. To jest żurek, który kosztuje chyba 70 zł, ale jest tak kurna dobry. I mój kuzyn, wiem, czy to oglądasz, to potwierdzi. To było coś... Ja w życiu takiego dobrego żurku nie jadłam. I mówię to z pełną świadomością. Naprawdę. On był genialny. A 20 sierpnia poznałam się z Misią. Misia, jak to oglądasz, to Cię bardzo pozdrawiam. 30 lipca byłam nad morzem i z rodzicami i mieliśmy domek dosłownie obok plaży i robiłam sobie takie poranne spacery. Ogólnie widoki natury to powoduje, że ja po prostu, ja nie wiem, co ja mam mówić, mnie blokuje i mi się chce płakać po prostu z piękna, jak patrzę. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Ej, dobra, sporo jeszcze tych karteczek. 25 września zrobiłam sobie tatuaż konstelacja gwiezdna znaku byka. Tutaj są te gwiazdki. Było we wrześniu, zapomniałam w sumie o tym. Na razie nie planuję żadnych tatuaży. Póki co. Byłam na farmie dyń z Martyną 7 października. Martyna jest taką osobą, z którą robię rzeczy, które zawsze chciałam zrobić, ale jakoś nigdy nie mogłam sobie znaleźć towarzysza do tych aktywności, bo nikt nie był na tyle, powiedzmy, szalony i spontaniczny, a ona jest idealną osobą do tego, więc... Aha, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, poczułam wolność i szczęście, bo to był, słuchajcie... Ja jeszcze, słuchajcie, nie wiedziałam, jakie masakry w głowie do mnie przyjdą w tym miesiącu, ale maj był dla mnie ciężki pod kilkoma względami. Maj i czerwiec ogólnie był dla mnie bardzo ciężki. Miałam sporo ataków paniki. O matko, słuchajcie, nawet jak teraz pomyślę o tym wszystkim, to jakby wiedziałam, że to wszystko przetrwam, że po prostu potrzebuję czasu, jednak no nie było, słuchajcie, łatwo. I 1 czerwca zdałam też egzamin końcowy z właśnie psychodietetyki i dlatego wtedy właśnie czułam, że czuję się, wiecie, taka wolna i szczęśliwa, ale no później dopiero zaczął też się kolejny rollercoaster w mojej głowie, który nie był zbyt przyjemny, ale jak widać przetrwałam, więc tutaj z moich urodzin 26 kwietnia piękne urodziny z mnóstwem kwiatów, kocham kwiaty, jak wiecie, wspaniałych osób wokół i boskich wspomnień, naprawdę, słuchajcie, moje urodziny, pierwszy raz wyprawiałam w ogóle swoje urodziny tutaj w domu. Było przewspaniale. I to był jedyny słoneczny dzień w tygodniu, pamiętam, bo potem było jakoś zimno w ogóle. A tutaj byłam na otwarciu kulinarnej kamienicy tutaj w Poznaniu z Patrycją 5 listopada. W ogóle Patrycja też, my lovely girl. To prywata, ale bardzo miła. O Jezu. 2 października spotkałam się z człowiekiem, który już nie jest obecny w moim życiu. Wiecie, ludzie się pojawiają i znikają, nie? Ale tak jak ja tutaj nazwałam. O Jezus Maria. No śmiesznie. 5 lipca kupiłam sobie ten aparat, którym właśnie tutaj nagrywam. Był to mój wymarzony aparat i to była też dosyć taka spontaniczna decyzja. 7 maja przymierzałam suknię ślubne. W ogóle jak stawiałam ostatnio też to nagranie z tych sukien, dużo osób myślało, że ja biorę ślub, nie biorę ślubu. To są właśnie te moje szalone pomysły czasami,
które mam i które mogę, że tak powiem, realizować z Martyną. Pina colada w ananasie w Lizbonie 10 grudnia, słuchajcie. Tego ananasa marzyłam o nim od 6 lat chyba, czy tam od 7, jak tylko latam do Lizbony co roku. I zawsze marzę o tym ananasie i sobie jakoś nigdy na niego nie pozwoliłam. Ja mówię, dobra, walić to kupuję. 6 stycznia byłam w Gdańsku, w Trzech Króli. W tym roku również 6 stycznia będę jechała, ale nie do Gdańska, tylko do innego miasta w Polsce, ale to zobaczycie w kolejnym vlogu. Albo po prostu na Instagramie mnie śledzicie. Ja też oczywiście polecam mnie tam obserwować. O Jezu. No... Kolejny przełom w moim życiu był w kwietniu. Poznałam siebie od zupełnie innej strony. Takiej bardzo pewnej siebie, bardzo wkurzonej siebie. Poznałam wersję siebie, którą zawsze chciałam być. Czułam się jak w Matrixie. 3 stycznia jadłam czekoladę dubajską. Prosto z Dubaju. 11 listopada po raz pierwszy spędziłam świętego Marcina tutaj w Poznaniu. Jest to takie dosyć wyjątkowe święto do poznaniaków. I zawsze akurat wtedy wyjeżdżałam, a tym razem udało mi się spędzić je tutaj właśnie jak prawie poznanianka. 23 października piekłam cynamonki z przepisu rozkosznego z Martyną i to była lekka katastrofa, ale wyszły bardzo dobre. 28 sierpnia moja siostra brała ślub. To był piękny dzień. No, byłam w Szwajcarii, spełniałam marzenie. Byłam hostessą na evencie pilatesowym w lipcu. Pamiętam, wtedy było bardzo zimno. Nie wiem, to lato było jakieś takie mech. W czerwcu, uwaga, ja tego nie mówiłam, ale miałam botoks robiony w czoło. Nie wiem, czy można mówić to słowo w ogóle na głos. Oczywiście już tutaj nic nie mam, bo ja mam ogólnie takie, od zawsze takie pomarszczone czoło. Moja bardzo się dziwię zawsze. To mi jakoś nigdy nie przeszkadzało, ale no, przyjaciółka mi zrobiła. Ona się tym zajmuje i stwierdziłam, że no dobra, no przetestuję sobie. W miarę szybko mi to zeszło, ale no ciekawe doświadczenie. Spróbowałam. Czy będę kontynuować? Na razie nie. Nie czuję takiej potrzeby po prostu. We wrześniu jadłam tort na plaży w Sopocie. To było chyba po ślubie mojego wujka. Nawet chyba na pewno. W ogóle jak widzicie, lubię plażę i lubię jeść na plaży. O, dowiedziałam się też, że mój przyjaciel będzie tatą. Placki z jagodami w Kafferdam 13 czerwca. Jak będziecie w Poznaniu, musicie spróbować tych placków z jagodami. Z tego co wiem, teraz serwują z malinami, no bo nie jest sezon na jagody, na maliny też nie, ale no używają mrożonych owoców. Ale jak będzie sezon na jagody, to idźcie na te placki z jagodami. Obłęd. 5 sierpnia byłam w Krakowie na koncercie Shona Mendelsa. 17 maja byłam na gali Sea Bloggers i byłam wtedy na czerwonym dywanie. Ja się czułam jak w jakiejś bańce, gdzie po prostu widzę na oczy, że stoją obok mnie osoby z telewizji, z internetu, jakieś wiecie, gwiazdy, aktorzy, piosenkarze. I ja sobie po prostu obok nich stoję też na czerwonym dywanie i sobie razem spozujemy do zdjęć. I razem potem jesteśmy na imprezie i wszyscy się razem bawią. 8 kwietnia napisałam się na siłownię. W ogóle mój karnet się chyba jakoś teraz odmraża jutro. Nie mogę wrócić na siłownię, bo powiem wam, że w sumie tęskniłam za nią. 6 listopada zaczepiło mnie TVP Poznań i pytało mnie coś na temat wojska. Byłam na spacerze wtedy i cieszyłam się, że miałam okulary przeciwsłoneczne. No, byłam w telewizji. 14 maja poszłam na masaż balijski. To była najpiękniejsza godzina w moim życiu. Nigdy chyba się nie czułam tak zrelaksowana jak podczas tego masażu. Gdyby nie to, że ten masaż jeden kosztuje bardzo dużo, chyba z 400 zł, to chodziłabym sobie o wiele częściej. 14 czerwca oficjalnie zostałam psychodietetykiem. Odebrałam swój dyplom i to było w Gdańsku też właśnie, bo tam miałam uczelnię. 1 czerwca, wtedy kiedy też zdałam egzamin, zostałam też bezrobotna, że tak powiem. Uwaga, to jest karteczka, która może być śmieszna, ale to była naprawdę poważna sytuacja. 3 czerwca w końcu udało mi się kupić piwonie. Aż sobie zapisałam karteczkę, bo słuchajcie, jeśli mnie wtedy śledziliście na Instagramie w tym czasie, to może pamiętacie, że ja po prostu polowałam wszędzie na piwonie, bo to był ogólnie okres piwoni moich ulubionych, albo jednych z ulubionych kwiatów ogólnie. Uwielbiam piwonie, jeszcze jak są takie zamknięte szczególnie.
I słuchajcie, nigdy nie mogłam dostać piwoni. Nigdzie nie było piwoni. I ja po prostu chodziłam i ludzie mi pisali, gdzie w Poznaniu widzieli piwonie. I ja po prostu jeździłam po tych sklepach. W końcu mi się udało. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, tyle. Sporo tego się tutaj uzbierało. Naprawdę, po prostu niektórych rzeczy nie pamiętałam, więc widzicie, fajnie jest sobie tak przeczytać i poprzypominać sobie wspaniałe chwile i momenty. W tym roku również przygotowałam sobie taką kopertę Best Memories of 2026, ale też przygotowałam sobie kopertę troszeczkę mniej pozytywną, bo z cięższymi momentami właśnie, które będą mi się przytrafiały tego roku. I nie po to, żeby rozpamiętywać sobie, co mi się jakiegoś, nie wiem, strasznego albo właśnie ciężkiego przytrafiło, ale po prostu, żeby później sobie na koniec roku zobaczyć, że faktycznie były takie momenty i jak sobie z nimi poradziłam. Więc tym razem mam właśnie 2 koperty. Mam też oczywiście nowy planer, bo jak żeby inaczej mój planer z Bossier, który kupowałam na targach rzeczy ładnych, była w listopadzie. No był to bardzo ciekawy rok, naprawdę. Lubiłam go i jednak mimo wszystko cieszę się, że się skończył, bo czułam się już taka trochę nim przemęczona i przebodźcowana. Jestem ciekawa, co fajnego przyniesie styczeń. A coś mam dobre przeczucia co do niego, więc no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja zmykam na paznokcie